Witam w ten kolejny piękny poranek. Znajdujemy się w miejscowości Tariat. To jest dziennik podróży z Mongolii. Mam nadzieję, że bawicie się tak samo dobrze jak ja. Centralna Mongolia jest takim miejscem, w którym ta pogoda jest naprawdę umiarkowana. To znaczy jeszcze nie jesteśmy w tym regionie przysyberyjskim, więc mamy tu trochę krajobrazów takiej tajgi, ale są też rzeczy, które przypominają ten krajobraz taki typowo mongolski, czyli te rozległe równiny, niska trawa, czyli centralna Mongolia właśnie tym się charakteryzuje. Wczoraj zainwestowałem w czekoladkę, ale żałuję, bo to jest taki kamień, takiego kloca wziąłem, że ten słoik to waży kurde z kilogram. No, głupi jestem. No ale dobra, wziąłem, bo miałem chleba dużo i nie wiedziałem, co z tym chlebem teraz zrobić mam. Co mnie trochę zaskoczyło, bo oczekiwałem, że w Mongolii raczej będzie bardzo ciepło. I wczoraj atak jętek był na mój namiot. Nie wiem, co się stało, ale wszystkie pędziły do tego właśnie namiotu. Nie wiem, czy kolor to spowodował. Wczoraj byliśmy przy atrakcji turystycznej. To jest ze skał wulkanicznych. Taka bransoleta kupiłem na pamiątkę. Chciałem kupić tylko jedną jakąś małą rzecz. Gościu mówi, że będzie mnie strzec od wilków. Na razie podróż idzie dość płynnie. Dzisiaj plan stopowanie, moi drodzy, stopowanie. No i co? Poczekamy, aż słońce wejdzie. Namiot musi się ocknąć, nie będę go mokrego pakował. 8:09, z 10 pewnie ruszymy na szlak i będziemy przemieszczali się do Tosontongol. Dzisiaj główny plan to stop. Nic po drodze tam nie ma ciekawego. Interesują mnie rejony w dalekiej części Mongolii Wschodniej i 4000 góry w okolicy, więc widoki mogą być jakby proza życia codziennego, prosta, przyjazna. Mycie, składanie namiotu, ekwipunku. No, ciekawe co mnie czeka, ale tego dowiem się jak się wkurzają, jak ja mówię po mongolsku. Najlepsze, że mnie jakoś tam krzyczą na mnie, coś tam mówią do mnie, a ja tak... No ale nawet nie rozumieją, że ja mówię, że ja nie rozumiem. Słońce wstaje, nie grzeje, a my grzejemy. Cześć. Zasuwamy! Pomyci, ubrani, idziemy na wylotówkę. W zasadzie do drogi, trzeba trochę dojść. Większość życia Mongołowie spędzają na opiekowaniu się zwierzętami. Patryk wśród zwierząt, czyli w swoim naturalnym środowisku. Są jakieś takie specjalne krowy, nie polskie, mongolskie. No i tak to właśnie jest w Mongolii. Odpoczywa człowiek, a tu się nagle pojawiają osoby. Syru! Syry? Good. Ile zatniłeś? Nie. No to Na migi porozumiewanie się to jest zawsze najciekawsze. No i co tu się dzieje? Pokazują mi Mongolię. Niesamowite, tak po prostu przyjść i zacząć gadać, nie? Coś, czego w Europie naprawdę już nie ma. No i fajnie. No i tak, niech tak leci, nie?
wylałem litr piwa, a w zasadzie chyba 1,5. Co ja mam z tym teraz kuźwa zrobić? Ja pierdzielę! No nie! Nie, zaczęło się! Zbytnia gościnność. Dobra, a tylko sobie człowiek leżał i odpoczywał. Bo przed chwilą pan chciał mnie podwieźć za niecałe 100 000 tengów. Ale zobaczymy, no 100 000 chciał za 20 km, czyli ponad $30. Ogólnie spoko, jeżeli by to była Norwegia czy jakiś bogaty kraj, ale nie chciał sobie zarobić, ale podziękowałem. Powiedziałem, że nie. Że dziękuję uprzejmie. A teraz łapię dalej stopa, zobaczymy. Tu ktoś chyba jedzie, zatrzymuje się? Jednak nie. Jednak się nie zatrzymuje. Ale spoko, miło było poznać. No jesteśmy w takich okolicznościach przyrody. Nie chcę się tak zatrzymywać. Zmieniłem czapkę na chronną słońcem, bo słońce przywala niesamowicie, więc trzeba się chronić. No jest lepiej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie idzie kiepsko. Myślałem, że postopuję sobie, a tu widzę, że jest lipa. Ze 20 samochodów? Nikt się nie zatrzymał? Tu macie coś takiego napisane, co się nazywa G, czyli jurta, czyli to. O, tam. To co widzicie, to jest jurta. No i ger to nie jurta. Oni nie rozumieją. A więc ger bu dal. No chyba sprzedam albo wynajmę. Nie wiem. Trzeba by się dowiedzieć. Kto wie, niech powie, czy to sprzedam, czy to coś innego. Hange, jammerostig. Os. No, kolejny stop złapał się sam. Właśnie tutaj jedziemy z kolegami. Pani sama mnie zaprosiła, więc no ciężko odmówić, jeżeli jadą w tą samą stronę. To jest naprawdę super. No i jedziemy. Ahoj, przygoda. Sotsonga teraz przed nami. I droga stała się dużo słabsza. Po wyjeździe z Sargat trafiamy na taką drogę szutrową. No i zaczyna się przygoda. Takie trochę chyba buddyjskie obyczaje podchodzące. Mam wrażenie. No, niech każdy wierzy w to, co lubi. Podróż musi być udana. Kamienie zostały rzucone. No i co? I po Kokodambo. Tutaj panowie naprawiają kwestię związaną z przewozem koni. No, konie w Mongolii są bardzo popularne, więc to nie dziwota. Ciekawe, czy uda się kamerę ochronić od wiatru. Powinno. W drodze do Tsotsongel. Złapałem rodzinkę taką, która jedzie gdzieś tam na wakacje chyba sobie, zadaje mi dużo pytań. Już mnie trochę znudziły te pytania, co prawda, no ale cóż, nie wypada nie odpowiadać. Pan trochę po rusku gada, ale mówi, że tylko trochę żył, w ogóle urodził się w Almatach. No i gdzieś tam z tyłu jeszcze są jacyś ludzie, którzy też się w pewien sposób, no, co to można powiedzieć, odzywają, uśmiechają. No i tak to właśnie wygląda podróż przez Mongolię.
이거 나이스. 와. 인물이 비긴 톰. 아. 입는 소리하고 미니. 아니. 비긴 소리니까. 요. 그러니까 $8,000. China. USA no chora. No właśnie mi tu chłopak opowiada ogólnie o samochodach, o motorach, samochodach, o swojej pasji. No, to jest synek rodziców, ma 17 lat, chłopak się bardzo interesuje Mercedesami, ma wszystko w stroju Ferrari, ogólnie wesoło. Trochę męczące, ale z drugiej strony bardzo wesołe. Że są tacy bardzo pozytywni, tego chcą zobaczyć. Jakby chcą gadać cały czas, nie? Mają taką kontaktowość w sobie, jakby. Gdzie u nas to tak nie zawsze jest, nie? A idą teraz z powrotem już. Poszli do banku na chwilę i już wracają. No i dostał prezent, wodę, no i się ucieszył za wszystko. Maleńki, tak. Jak penisini. Słuchajcie, kręcimy pauzę w mieście Sosnowiec i będę się jeszcze zapoznawał z przewodnikiem, jakby w którą stronę musimy pojechać, czy jest coś po drodze ciekawego. Na razie informacje, które są z przewodnika, wydają się, że one są z roku w ogóle 2012 czy 2013. Chociażby informacja, że od Cacargu poruszając się na zachód, drogi miały być szutrowe, a takie nie są. Był kawałek, który do Przyłęczy prowadził drogą szutrową i już mówię, zaczęło się prawdziwe podróżowanie, ale później zmienił się w asfalt, więc w przeciągu tych 7 lat dużo się zmieniło. To jest wydanie, widać to po danych, bo oni te dane zbierali w 2013 roku, więc nie są to one najbardziej aktualne. Nie wiem jak zresztą, ale większość rzeczy mi się tu w ogóle nie zgadza. Poza tym, że są pewne atrakcje, które dotyczą tego wszystkiego, więc z takim trochę dystansem podchodzę do tego. To jest, wiadomo, że to jest oczywiście tylko kierunek. Aktualnie kręcę pauzę w knajpie, bo po prostu jest prąd i mogę podładować drona. Drony niestety strasznie długo się ładuje, więc to jest makabierem dla podróżnika. Powiem szczerze, że nie wiem jak ten problem rozwiązać i jak podróżnicy sobie radzą z dronami, którzy jeżdżą pod namiot, czy kręcą po prostu długie pauzy i się ładują. No i jestem trochę zmęczony. Zjechaliśmy z wysokością, więc zaczęło się robić trochę cieplej od razu, więc pogoda jest cieplejsza, dużo cieplej. Jadłem jakiegoś starego kurczaka, ale skusiłem się, bo byłem głodny. Po mongolsku idzie jak po gruzie. Spotkałem napalonego nastolatka i chciał ze mną cały czas gadać, zadawać mi pytanie i zrobić ze mną biznes. Chciał kupić Liptona 100 opakowań. Później pisał, a ile 5000 by kosztowało? Najpierw się zapytał jedną, później o 5000. Ja mówię, człowieku, ja nie wiem, daj mi spokój. Prowadzi biznes jedzeniowy. Może jakiś sklep po prostu. No nic, miejscowość, w której się znajduję, nie napawa mnie optymizmem co do dalszej trasy, bo zrobiło się przede wszystkim ciepło i na trasie nie ma rzek. A jak nie ma rzek, to nie ma wody, a jak nie ma wody, to nie ma się gdzie umyć. A tego bardzo nie lubię. Opłukać się, przemyć ciuchy. No nic, będziemy się jakoś tam... A przy okazji oglądałem sobie przed chwilą relację szerokiego kadru, jak to daleko. Pozdrawiam człowieka. Mocny zawodnik. Tyle miesięcy w podróży, to ja bym nie wyrobił w życiu. A chłop po prostu jak gdyby nigdy nic zasuwa po tych krajach. Z drugiej strony, jeżeli by ekwipunek ograniczyć naprawdę do tego, co najważniejsze, może dałoby się tak podróżować, nie brać w ogóle nic, brać jakieś naprawdę podstawowe rzeczy, bez namiotu, bez niczego, tak totalnie freestyle'owo. Jakiś tarpik.
ale to proszenie się o kłopoty, wcześniej czy później. Czy można do ludzi podejść, nie? Po prostu trzeba się ratować, jak nie masz namiotu, no to musisz się ratować tym, co masz, czyli głową i sandałami. Tylko jumbo i do przodu. Kierujemy się powoli na zachód. Nie pędzę. Mam naprawdę duży zapas czasu. Pędzenie zazwyczaj kończyło się bardzo źle, bo człowiek jest niewypoczęty, gna do przodu, dojeżdża w jakieś miejsce i stwierdza, że już jest wypompowany i nie ma siły tego zwiedzać. Na tą chwilę najlepiej czuję się na wioskach, kiedy to ci ludzie po prostu ci gdzieś tam przyglądają, przypatrują, ja im się przypatruję, oni mi. Taka jest trochę niepewność, a później cyk, fota, zagadka i tego. I to są takie najprzyjemniejsze chwile w tej podróży. Nie zobaczenie tych widoków, bo widoki są, powiedziałbym, monotonne od pewnego momentu. To jest taka tajga i górki. I cały czas ten 1000 metrów przewyższeń, co wygląda jak trochę takie karkonosze, czyli ma łagodne pagórki. Ahoj, przygoda. Ciekawostka taka, że ledwo co machnąłem ręką i gościu się zatrzymał elegancko. Jestem trochę przypalony, jak widzicie, no ale jedziemy w kierunku Nobruka. Czerwona twarz. Jezioro w okolicy Urnurt, jakoś tak. Wybrałem jezioro na nocleg. Stwierdziłem, że będzie lepszym miejscem niż tamta okolica. Jest to tu w ogóle bardzo przyjemnie i chłodno. Widocznie deszcz przeszedł. No podróżuje się zajebiście, kiedy ludzie ci w tym pomagają. No nie ukrywajmy. Kiedy wszystko rzuca ci los, rzuca ci kłody pod nogi, no to no jak się może podróżować? No słuchajcie, no jak? No to samo, wiecie, działa w dwie strony, czyli albo się dobrze podróżuje, albo się źle podróżuje. Kiedy nikt ci nie pomaga, no to wiadomo, że jest ciężej. A ja sobie podejdę, obejdę tam jezioro, pójdę na lewą stronę, z dala od samochodów, żeby przypadkiem lewa strona jeziora, kampowanie przy jeziorze. Sprawa prosta i oczywista, zawsze szukamy na koniec dnia miejsca, gdzie jest woda. Nie przedłużam autostopowania na siłę, bo wiem, że to nic dobrego nie da. Kurde, wieje. Wali wiatr. Idzie chyba coś.